Nazywam się Konrad Sobczyk, tematem PLC Next Technology zajmuję się w Feniksie od momentu wprowadzenia tej platformy na rynek. Na nagraniu przedstawię podstawy programowania sterowników PLC Next w oparciu o zestaw Starter Kit. Po uruchomieniu oprogramowania PLC Next Engineer wita nas ekran startowy. W jego centralnej części widać szablony projektów z podziałem na konkretną wersję sprzętową sterownika PLC Next oraz wersję firmware. W moim przypadku skorzystam z szablonu dla wersji AXCF 2152 wraz z firmware wersji 2023.0, ponieważ takie mam zainstalowane na zestawie. Po wybraniu odpowiedniego szablonu otworzy się okno konfiguracyjne PLC Next Engineer. Wyróżnić w nim możemy sekcję Plant, która znajduje się po lewej stronie i charakteryzuje się zielonymi znacznikami. Jest to sekcja, w której tworzymy pełną konfigurację naszego projektu, która będzie wgrywana na sterownik PLC. Po prawej stronie znajduje się sekcja Components ze znacznikami w kolorze niebieskim. W tej sekcji znajdujemy zarówno elementy programistyczne służące do tworzenia bloków funkcyjnych czy programów działających na sterowniku, jak i elementy graficzne służące do przygotowywania wizualizacji, która będzie działać na webserwerze sterownika. W dolnej części ekranu znajduje się sekcja z wyróżnikami w kolorze fioletowym. Jest to sekcja narzędziowo-diagnostyczna. W tym miejscu znaleźć można m.in. komunikaty od debugera. Możemy tworzyć cross-referencje, tworzyć watchlisty dla naszego projektu, czy oglądać stany poszczególnych zmiennych przy pomocy Logic Analyzer. Przed rozpoczęciem tworzenia projektu warto zapoznać się z najważniejszymi opcjami drzewka Plant, w którym tworzymy konfigurację wgrywaną na sterownik. U jego szczytu jest opcja Project, w której definiujemy przede wszystkim zakres adresacji IP wszystkich elementów, które będą wchodziły w skład naszego projektu. Jest tutaj również zakładka, która służy do wpisywania informacji o poszczególnych wersjach naszego projektu. Najważniejszym konfiguracyjnie elementem jest zakładka nazwana tak jak nasz sterownik, czyli w moim przypadku AXCF 2152. W tym miejscu znajdują się ustawienia samego sterownika PLC, czyli przede wszystkim jego adres IP, jego nazwa profinetowa oraz możliwość wybrania dodatkowych modułów rozszerzeń, które są do niego podłączone. Również w tym miejscu znajduje się zakładka Cockpit, która jest centrum sterowania sterownikiem. Z tej zakładki łączymy się ze sterownikiem, wgrywamy program, przechodzimy do konfiguracji zaawansowanej sterownika lub uruchamiamy debugger. Kolejnym ważnym miejscem jest opcja PLC Next. W tym miejscu tworzymy taski i przypisujemy je do poszczególnych rdzeniów procesora. Jak widać, mam otworzony już jeden task cykliczny oraz przypisaną do niego instancję programu main. Jest to wynikiem tego, że otwierając projekt użyliśmy szablonu. Kolejną opcją jest IEC 61131-3. W tym miejscu tworzymy zmienne globalne oraz możemy podejrzeć globalne zmienne systemowe. Kolejna opcja HMI Web Server. Służy do konfiguracji web serwera oraz tworzenia aplikacji, która będzie na nim wyświetlana. PCUA jest miejscem, gdzie konfigurujemy serwer komunikacji OPCUA. Profinet służy do definiowania urządzeń profinetowych, dla których nasz sterownik będzie kontrolerem. Axioline F, nazwa wewnętrznej magistrali, po której komunikują się poszczególne moduły wejść-wyjść na sterowniku PLC. Tu będzie widać wszystkie moduły podłączone do sterownika po prawej stronie. PLC Next Components jako ostatni element wyświetla komponenty napisane w języku programowania wysokiego poziomu, które będą wykorzystywane w naszym projekcie. Pierwszym krokiem do tworzenia projektu będzie połączenie się ze sterownikiem PLC i odczytanie modułów wejść-wyjść, które są do niego podłączone. Aby to zrobić, przechodzimy do sekcji Cockpit i wybieramy opcję Connect to the Controller. Jeśli kontroler jest w tej samej sieci IP jak nasz komputer, powinno się pojawić okienko z pytaniem o login i hasło. Domyślnym loginem na sterowniki PLC Next jest admin, natomiast domyślne hasło jest wydrukowane na froncie urządzenia. Po uzyskaniu prawidłowego połączenia możemy zauważyć, że na zakładce pojawiły się kolory odwzorowujące diody na froncie sterownika oraz paski pokazujące zużycie RAM-u czy procesora. W tym momencie możemy przejść do sekcji Axioline F, kliknąć ją prawym klawiszem i wybrać Read Axioline F Devices. Po chwili sterownik pokaże nam okienko, w którym zostaną wylistowane moduły, które zostały wykryte. Aby je dodać do projektu, klikamy OK.
możemy zobaczyć, że na drzewku pojawiły się 4 moduły. Moduł Smart Element wejść cyfrowych, moduł pusty, czyli zaślepka i moduł wejść analogowych. Każdy z tych modułów można dodatkowo parametryzować lub zobaczyć jego data list. Na data list prezentowane są Process Data Item. Są to informacje, które moduł może dostarczyć dla sterownika. Do tych Process Data należy przypisać odpowiednie zmienne globalne. W prezentowanym tu projekcie wykorzystamy jedno wejście cyfrowe i jedno wyjście cyfrowe, więc przygotujmy zmienne globalne do ich obsługi. Przechodzimy do IEC 61131-3, rozwijamy zakładkę Default i wpisujemy nazwę pierwszej zmiennej, którą chcemy utworzyć. Niech to będzie zmienna globalna do obsługi wejścia cyfrowego. Nazwijmy ją in_x input 01. Po kliknięciu Entera możemy dodatkowo rozwinąć jeszcze tutaj strzałką opcje, które pokażą, jakiego to jest typu zmienna. Jest to zmienna typu bool, czyli taka, jaką potrzebujemy. Następnie tworzymy drugą zmienną do wyjścia cyfrowego out_x output 01 i Enter. Utworzyła się także jako bool. Teraz tak utworzone zmienne globalne możemy połączyć z Process Data, czyli przechodzimy na moduł DI16, moduł wejść cyfrowych i dla pierwszego wejścia cyfrowego wybieramy z listy rozwijanej utworzoną zmienną globalną input. Analogicznie na module wyjść cyfrowych na data liście dla Process Data Item odzorowującego wyjście cyfrowe numer 1 wybieramy odpowiedni output. W tym momencie mamy zmienne globalne, które są powiązane z Process Data Items modułów cyfrowych wejść i możemy wykorzystać te moduły w naszym programie. Aby jeszcze raz sprawdzić, czy wszystko jest OK, możemy przejść na zakładkę IEC 61131, zwinąć strzałką informacje rozszerzone i też tutaj widać, że zmienna in_x input 01 została powiązana z Process Data Item in1 modułu DI1, tak samo zmienna out_x output 01 została powiązana z Process Data Item modułu DO1 o nazwie out01. Aby przejść do tworzenia programu, rozwijamy w sekcji Components zakładkę Programming, Local, Programs i mamy tutaj przygotowany szablon dla programu main. Po dwukrotnym kliknięciu możemy wybrać język programowania, po czym wyświetli się ekran, w którym możemy tworzyć program. Pierwsza zakładka to jest ekran kod, w którym tworzymy kod programu. Jest tutaj też zakładka Variables, gdzie tworzymy czy definiujemy zmienne, które możemy użyć w programie. W tym momencie chcemy użyć zmiennych globalnych, które są już zdefiniowane, więc w tym miejscu możemy wybrać te zmienne z listy dostępnych zmiennych globalnych utworzonych przez użytkownika, jak i zmiennych globalnych systemowych, które się tutaj wyświetlają na liście. Jedna z moich zmiennych nazywała się xInput, druga ze zmiennych nazywała się xOut. Po dodaniu zmienne są opisane jako external. Jest to informacja, że zmienna ta nie jest zmienną lokalną programu main, tylko jest zmienną pochodzącą z zewnątrz, w tym przypadku właśnie zmienną globalną. Aby utworzyć impulsator, potrzebujemy 2 bloków funkcyjnych opóźniających TON. Możemy takie bloki funkcyjne znaleźć na drzewku Programming. W zakładce IEC 61131-3 mamy dostępne bloki funkcyjne, które są opisane w tej normie i możemy z nich skorzystać w programie. W sekcji Timer znajdziemy timer TON. Przeciągając ten timer na zakładkę Kod, pojawi się blok funkcyjny wyrazujący daną funkcjonalność. Do stworzenia impulsatora potrzebuję też drugiego takiego bloczka. W tym miejscu też można działać w taki sposób, że w zakładce kod można kliknąć w dowolnym miejscu i zacząć pisać nazwę bloku funkcyjnego czy funkcji, jeśli znamy taką nazwę, której potrzebujemy. Ja potrzebuję drugi raz TON, więc zacznę pisać po prostu TON. Jak widać, powiadacz pokazał mi opcje dostępnych bloków funkcyjnych o takiej nazwie, czy zawierających taką nazwę. Mogę wybrać pierwszy z nich TON i powstanie blok funkcyjny w naszym arkuszu kodowym.
Są to bloki funkcyjne, więc wymagają one zainicjalizowania. W tym momencie przeciągając lub tworząc je na arkuszu kodowym, automatycznie utworzyły się zmienne, które przechowują dane tego bloku funkcyjnego, czyli mamy te zmienne już utworzone na liście variable. Aby utworzyć impulsator, musimy te bloki funkcyjne w odpowiedni sposób połączyć, czyli wyjście pierwszego bloku funkcyjnego podłączamy do wejścia drugiego bloku, wyjście drugiego bloku na wejście pierwszego, tutaj jeszcze musimy dodać negację i aby były widoczne efekty działania naszego bloku funkcyjnego, na wyjście podłączamy również naszą zmienną globalną, która jest podłączona do wyjścia cyfrowego, czyli out x output 0,1. Natomiast na wejście przez bloczek sumy logicznej AND podłączę blok wejściowy xin. Jedną rzeczą, którą brakuje jeszcze w naszym programie, jest określenie interwału czasowego pulsowania impulsatora. Takie wartość opóźnienia definiujemy na wejściu PT. Możemy ją wpisać zgodnie z notacją stałych definiowanych w normie IEC 60131, czyli time hash 1s, 1 sekunda i takie samo opóźnienie podłączamy do drugiego bloku funkcyjnego. W tym momencie mamy już gotowy program impulsatora. Możemy go wgrać na sterownik PLC. Aby to zrobić, przechodzimy do sekcji Cockpit. Jesteśmy połączeni ze sterownikiem PLC, więc wystarczy nacisnąć F5 lub wybrać opcję Write Project to Controller. Program zostanie jeszcze raz skompilowany i wgrany na sterownik, po czym uruchomi się. Projekt został wgrany. Na oknach sekcji Plant ze znacznikami zielonymi widać u góry zakładek takie zielone trójkąty. Oznacza to, że dane okno jest w trybie debuggera, czyli możemy na nim podglądać aktualnie dziejące się rzeczy na sterowniku, ale nie możemy zmieniać ich ustawień. Aby zobaczyć działanie naszego programu w trybie debuggera, musimy odnaleźć odpowiedni task i kliknąć dwukrotnie instancję naszego programu, czyli w tym przypadku main instance, jako instancja programu main. W trybie debuggera widzimy pokolorowany kod programu. Poszczególne kolory oznaczają dane stany logiczne. W tym przypadku, jak widać, wejście jest fałszem, wyjście zapaliło się na stałe i nasz impulsator nie działa. Aby go uruchomić, należy pobudzić wejście cyfrowe. Robimy to wciskając przycisk podłączony do wejścia cyfrowego numer 1 i jeśli ten przycisk jest aktywny, możemy obserwować pulsowanie wyjścia cyfrowego z interwałem 1-sekundowym, czyli mamy 1 sekundę zapalone, 1 sekundę zgaszone. Możemy to też zobaczyć na sterowniku. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie prostej wizualizacji działającej na webserwerze sterownika, a umożliwiającej sterowanie naszym impulsatorem. By to zrobić, musimy nieco zmodyfikować kod programu, czyli na początek wyłączyć tryb debuggera, wchodzimy do kokpitu i wybieramy opcję wyłączenia debuggera. Wracamy do edycji programu. W miejscu, gdzie podpięte jest teraz nasze wejście fizyczne, podepniemy również zmienną wirtualną, która będzie sterowana z webserwera. Czyli dodajemy pośredni blok alternatywy OR. Na jego dodatkowe wejście podłączamy zmienną lokalną, którą utworzę z arkuszu kodowego. Czyli mogę w tym miejscu zacząć pisać na przykład HMI podkreśnik input Enter. Debugger poinformuje mnie, że nie ma takiej zmiennej na liście zmiennych, ale klikając lewym klawiszem na bloczek zaznaczony na czerwono, pojawi się małe menu kontekstowe, z którego mogę utworzyć zmienną lokalną. Przechodząc na listę variables, widać, że zmienna utworzona i można dodatkowo ją oznaczyć checkboxem w kolumnie HMI, po to, aby było łatwiejsza do odnalezienia przy tworzeniu wizualizacji.
Wizualizację tworzymy w opcji HMI Web Server. Po dwukrotnym kliknięciu w sekcji Security warto wyłączyć konieczność logowania się użytkownika, który chce wyświetlić wizualizację. Do potrzeb szkoleniowych nie jest nam to potrzebne. Następnie rozwijamy i w sekcji Application klikamy prawym klawiszem, wybieramy Add HMI Page i zostanie dodana automatycznie strona o nazwie Page, która będzie stroną startową naszej wizualizacji. Dwukrotne kliknięcie na tę opcję spowoduje uruchomienie edytora graficznego, w którym możemy definiować elementy wyświetlane na wizualizacji. Bazowo jest to biała strona, możemy wybrać jej tło, na przykład szare. Następnie z sekcji Components HMI wybrać obiekty graficzne, które mają być wyświetlane na wizualizacji. Ja wybiorę elipsę, która będzie działać jak nasz wirtualny przycisk, oraz kwadrat, który będzie odwzorowywał wyjście impulsatora. Aby te wybrane elementy graficzne interaktowały z programem, należy dodać do nich odpowiednie dynamiki. Dla elipsy, tudzież kółka, wybieram dynamikę akcji, czyli wyłapywanie akcji kliknięcia. Po wyłapaniu akcji kliknięcia musimy zdefiniować, co się stanie. Chcemy tutaj sterować przyciskiem, czyli zmieniać wartość binarną zmiennej. Dla takiej opcji najlepsza jest akcja toggle value, czyli zmiana wartości zmiennej binarnej na przeciwną do aktualnie posiadanej. Po wybraniu opcji variable widzimy instancję naszego programu. Klikamy kropkę, aby zobaczyć, jakie zmienne lokalne mają tag HMI. Jest to nasza zmiana HMI. Dla każdego elementu graficznego można przypisać kilka dynamik. Kółko ma robić za przycisk, więc warto byłoby, aby jeszcze swoim kolorem odwzorowywało stan aktualny zmiennej, która jest do niej podłączona. Więc wybieramy New Dynamic, Color or Fill, czyli wypełnienie. Wskazujemy tę samą zmienną, czyli main instance.hmi input i po kliknięciu Entera możemy zdefiniować kolory, jakie ma obiekt przyjąć w zależności od stanu zmiennej. Czyli dla false niech będzie szary, tak jak jest, dla true zielony. I to jest zdefiniowane dynamiki dla kółka. Następnie dla kwadratu, który ma być wyjściem impulsatora, zdefiniujemy dynamikę, która będzie zmieniać jego kolor w zależności od wyjścia impulsatora. Czyli zaznaczamy tak samo dynamic fill, zmienna, która będzie odwzorowywana to wyjście naszego sterownika, więc po kliknięciu na opcję variable szukamy tej zmiennej w zmiennych systemowych czy zmiennych globalnych, czyli IEC61131. Pośród tych zmiennych powinna być zmienna output utworzona w wcześniejszej części programu. Jest to output. Klikamy Enter i tak samo definiujemy dla niej kolory. Powiedzmy dla fałszu niech to będzie czerwony, dla prawdy zielony. I tak przygotowany element graficzny, czy element, który się wyświetlać będzie na web serwerze, możemy wgrać na sterownik, wgrywając po prostu program. Czyli wracamy do kokpitu. W kokpicie wybieramy Write Project to Controller. Po wgraniu projektu możemy przejść do okna przeglądarki internetowej i w pasku adresu wpisać adres IP naszego sterownika. W przypadku domyślnego adresu jest to 192.168.1.10 i po kliknięciu Enter powinna wyświetlić się wizualizacja naszego sterownika. Jak widać, nasz wirtualny przycisk ma stan fałszu, nasz wyjście impulsatora stan prawdy. Aby uruchomić impulsator, klikamy na przycisk wirtualny. Jak widać, zmienił on stan, a impulsator działa. Oczywiście możemy podejrzeć również ten stan w trybie debugera w programie PLC Next Engineer. Czyli wracamy do okna PLC Next Engineera i klikając dwukrotnie instancję programu main, możemy zobaczyć, że nasz przycisk wirtualny jest aktywny, co powoduje wystartowanie czy pracę naszego impulsatora.